Cześć i cześć moi drodzy, witam was ponownie w Kotorze 2, naszej kochanej gierce, która powolutku, lecz nieubłaganie zbliża się do końca. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, pewnie wam też. Nie mamy chemikałek 149, dlatego mamy 75, 40. 48, przepraszam, tu mamy 30. By wypadało trochę więcej zrobić. Tak, ja jestem chory na te implant siły, to nie stymulanty. Hiperstymulant. Rozłóż. Także nie jest to mi potrzebne do szczęścia. Także mogę rozłożyć. Coś jeszcze mam? Mam troszeczkę zwykłych min. Może ze dwie zostawię. Yep, i to powinno chyba być wystarczająco. Weźmy sobie oczywiście te pakiety. Nie wiem, jak tylko się da. Serio? Jednego? No kurde, nasz mać. Pakiet surowic nie jest nam w ogóle potrzebny już teraz, skoro w drużynie mam Jedi, który... Zawsze mamy w drużynie Jedi, który potrafi leczyć z tego. To jest tam akurat małe piwo. Może trochę tych wstrząsowych... Zaraz zdetonuj przedmiot. Jak? Tak. Nie ma tej kurde zdetonować przedmiot, nad którym się pracuje, nie? Granat do deszczu, takie sobie są, szczerze mówiąc. Do szczęścia to mi kurde to potrzebne nie jest. Może tej jonowej termowstrząsowe są jakieś tam wiążące w ogóle. Szajs, dobra, rozkładamy go. Soniczny, może gazowy też rozłożymy. Twórz więcej tego. Coś jeszcze? Aha, ten pakiet to surowec miałem zdemontować, dobra. Cyk. 63, no to już jest jakaś ilość, ale i tak mało. A wiem, jestem pazerny na to. Służka sobie tam stoi, Kreja tam siedzi, Wisa gdzieś też jest Goto, Mira. Mamy już całą ekipę. Dobrze, zatem najbardziej chciałbym się obecnie udać na Tilos. Zresztą wszystkie światy już zwiedzili. Peragus, Tilos stacja Cytadela, Dux, Onderon, Dantooine, Korriban i Nar Shaddaa. Przecież już byli. Zatem widzimy się za chwilę na Tilos, moi drodzy. Hej! Dobra, jesteśmy już na Tilos. Chodzi o to, że chcę oddać zadanie, które tutaj mamy z tym paliwem. Dlatego tutaj specjalnie żeśmy przybyli. Zabierzemy sobie Atona. I może służkę. Gdzie ty masz? Powiedzmy, że może być ten kolor. Dobrze, w takim razie zalecane zręczności. Mieć trochę w inteligencję poszedł. Wiesz, a to mnie coś za głupi odrobinkę. No właśnie z tego względu. Na razie to może sobie zrezygnuję. Dam się tutaj maksymalnie do leczenia ran. To jest mi bardziej potrzebne. Krytyczne trafienie. Większe leczenie. Jeszcze świetnie.
Ponownie tutaj. Musi mieć troszeczkę wyższe leczenie ran, bo tak słabo leczysz, że ten zryw szybkości... Ogłuszenie droida. Ponownie. Moce. Zniszczenie droida. A to nie jest w pełni na jasnej stronie, tak jak ja i słuszkę. Interesujące. A zatem udajmy się tutaj. Chodźcie, moi drodzy. To jest drzwi holu wejściowego. I udajemy się do pana kapitana. Wiem, że coś nas tutaj czeka. Jakieś kolejne droidy, ale nie. Następnym miejscem, na które się udamy, będzie zapewne akademia tutaj. Na Tilos. Na północnym biegunie. Będzie trzeba się udać do Atris. Służka będzie miała trochę ciężko. Tak, dobrze, idziemy w tą stronę. Dlatego wiecie, chwilę przystanek tutaj. Siemasz. So you've returned. Razem rozwiązanie problemów paliwowych stacji Cytadela. Really? That's great news. The situation here hasn't improved at all. What did you discover? Woga Hutt poszukuje nowych rynków zbytu dla swojego paliwa. Voga the Hutt? That's preposterous. What makes you think we'd be willing to do that? Woga ma pełno paliwa ze Slecheiron i chce je sprzedać. A glut of fuel isn't going to help our position much in this case. It's a resource that's needed throughout the galaxy, and he'll be able to command a high price for it. Still, we don't have much of a choice. We need fuel, and we need it fast. I'll bring this up with the Telosian Council and urge them to broker a deal with Voga. Now, I believe I gave you my word that there would be a reward for information leading to the establishment of a fuel source for the station. Never believed for a moment that you'd actually be collecting it. But I'm a man of my word. So here you are. Now I've got to send this information to the council right away. Dobra, dzięki. Otrzymaliśmy 1000 doświadczenia, 1000 kredytów, świetnie. Przy okazji od razu mam poziom, fajnie. Mam już po 30, nieźle. Dobra, co my tu możemy sobie wziąć? Co jest zalecane? Zawalona zasłona. Gdzie to jest? A, tutaj. Ja bym może bardziej w średniej niż pancerze. Moce. Co to będzie w... Nie, szybkość rycerza. Zwiększy się o... Ja bym może wziąć co innego. Co tu wziąć? Co to mi daje? Szkolenie umysłu. Zmączenie mocą jest potężniejszą mocą niż oszukanie umysłu. Może spowodować, że twój wróg stanie się twoim sprzymierzeńcem. Jeśli wybranemu celowi nie powiedzie się test na siłę woli. Bla bla bla. To może się w sumie przydać. Trust me, I'm a doctor. Ściągnięcie. O, beka. No, to tyle, jeżeli chodzi o Tilos. Powinniśmy się zatem udać teraz tutaj do Akademii. Dużo filmów będzie, będę musiał dużo montować. Trudno. A przynajmniej zabójców nie ma. Odnaleźć szczątki mistrzyni wasz w Korybę. Dobra, ale to już nie ma informacji, że to są już wszyscy? Interesujące. Nie wydaje mi się, żebym kogoś pominął. Także nie mam gadki z kartem, która powinna chyba być. Nie wiem zresztą, dobra.
mniejsza o takie szczegóły. Myślałem, że jakiś filmik będzie. To chyba do służki, ja muszę iść porozmawiać z nią. Tędy. Cię tutaj gubię w tym rocznie, czemu? Siema. Yes? Możesz mnie nauczyć nowych There's pozycji? nothing more I can teach you. Mam inne You may pytania. ask. Chciałem wrócić do Akademii na Tilos. It is not possible to dock at the academy without the proper codes. Masz je? Yes, but I could not give them to you. Czemu? Dobra, mniejsza. Interesujące. No dobra. Myślałem, że mogę normalnie, kurczę, tam dokować. Mamy całą ekipę, wzięliśmy kule wszystko, przeszliśmy próby. Dobra. W takim razie udajemy się na Dantooine. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, wróciliśmy na Dantooine. Dziwne. Naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. No, wydaje mi się, że byłem na wszystkich planetach, wszystkich mistrzów zebrałem. Służka... No, dobra, weźmy Atona. Co mi tam szkodzi? Boże, serio? Dobra, udajmy się zatem do Akademii. Bo chyba to jest chyba już jedyne miejsce, do jakiego możemy iść. Czy może ten Mandalor by się przydał? Aha, zobaczymy. Zacznijmy tylko dwie grupy Mandalorian, żeby było ciekawie i śmiesznie. Powinno być ich o wiele więcej. Ci z enklawy. No, jeszcze sobie tutaj zbadamy troszeczkę okolice. Może gdzieś tu jest jeszcze jakieś ciekawe przejście. No, powiedzmy nie sporo. Nie, tu nic nie ma. Szkoda. Myślałem, że może coś to będzie. No, zatem do enklawy. Nic innego nam nie pozostaje. Tak, wiem, że mi tu mryga, że są nowe przedmioty. Dziedziniec. To są ci gamonie. O, proszę. Ręka została odbudowana. Przynajmniej po części. I drugie wejście jest otwarte. No to zaczepiście. Odbudowali tutaj część. Wcześniej była zniszczona, ale mogli troszeczkę zadbać tutaj o uprzątnięcie tego syfu. Dobra, na wszelki wypadek zapis.
Żeby nie było, że coś się wywali. I wchodzimy. Odbudowana enklawa Jedi. I mamy coś ciekawego. No proszę, kogo my tu mamy? Tobin. Out of my way. I am Colonel Tobin of the Onderon Lord, I bring news of the Jedi. A place where you may feed. No w ogóle ci żołnierze wyglądają jak trupy. Telos, Master. There is an academy of Jedi on Telos. Perhaps hundreds of them. Enough to sustain you. And enough for you to free Onderon. Enough for you to free Onderon. Co za fiut. No to za chwilę będzie walka na Telos. No cóż, zwiedzamy zatem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Akademia wyglądała w czasach swojej świetności, czyli za czasów pierwszego Kotora. Blaster Fedora nada znowu? Kryształ Olipa, interesujące. Jeżeli chcecie... Aha, sam teraz jestem. To zapraszam was do Kotora 1, obejrzenia sobie. Jeszcze sporo zwłok tutaj jest, które ja sobie chętnie przeszukam. Lol, drzewo mi blokuje, ej! No tu za mną się nie odkryło nic? A, bo to jest wyjście, dobra. O to mi chodziło. Coś, że mam pasek pokazane, że jest wyjście. Dobra, ruszam zatem tędy. Won! Wynoś się, kreja! Nie lubię cię. It has been some time. The years have not been kind to us both, it seems, but perhaps now they will see the truth at last. Interesujące. It is not as it was. But perhaps that is for the best. Czołem mistrzowie. We were wondering when you would arrive. This moment has taken some time to reach us, and I imagine you have many questions. Or perhaps you've come for revenge. No. Did you not go to join him? No, it is a battle he must face alone. But Atris, she has not come. Of course she has not. Dlaczego wynaleźliście mnie z zakonu? We cast you out of the order because you followed Revan to war. There was no other reason. No, there was another. You had become different somehow, changed. The war had changed you. You were no longer a Jedi, but we could not tell you why. Some explanations mean nothing unless the one who suffers comes to the answer on their own. What had happened to you was punishment enough, and the Jedi do not kill their prisoners. And if you had stayed, you would have changed us, and that we could not allow. Zmieniło mnie? Co masz na myśli? You already know the answer. You've noticed it in those who travel with you.
Moi towarzysze, co z nimi? Have you noticed that when you act, others follow? Those that travel with you. There's something wrong here. A disturbance in the Force. Do not let them hurt him. They follow you without question, without hesitation. Against their instincts, sometimes against their sense. It is because you are a leader. But that still fails to grasp the meaning of what I'm trying to tell you. Zatem wyjaśnij. It is not an easy thing to explain. Surely you are familiar with force bonds. It is the bond that develops between apprentice and master when one truly understands another. It is developed over time through understanding of each other. Yet you do it so easily, and we do not know why. You make connections through the Force, and it resonates with those who travel with you. The resonance is even greater when they, too, are Force-sensitive. Your actions affect others more than you know. You draw others to you, especially those strong in the Force. When you suffer, their spirit echoes it. And when they are in pain, their pain becomes yours. Jak to się stało? We do not know, but it is not the first time you felt the weight of so many lives. And that is why the Mandalorian Wars echo within you still. Chcesz powiedzieć, że nie ma wpływu na swój los? We did not cut you off from the Force. You were merely deafened to it. Because of that last battle of the Mandalorian Wars. The screams of countless thousands, Jedi and Mandalorians, crushed by the planet's gravity, annihilated. Their lives still scream across the surface of that dead planet, and within you. To hear the Force over such pain, it is not possible. It was too much for any Jedi to endure, and it is a wonder that you did not die there when thousands perished. All those you had fought with and struggled with. You cut yourself off because you had to if you were to survive. You had hints of it in the war on Doxon. Malachor was simply the final blow. You were deafened. At last, you could hear. You were broken. You were whole. You were blinded. And at last, you saw. When you returned to us, we saw what had happened. You carry all those deaths at Malachor within you. And it has left a hole, a hunger that cannot be filled. In you, we saw a wound in the Force. In you, we saw the end of the Force. Ale to nie ma sensu, ciągle czuję moc. Yes, you can feel the Force, but you cannot feel yourself. You are a cipher, forming bonds, leeching the life of others, siphoning their will and dominating them. It is the teaching of these new Sith to feed on others, on other Force sensitives. They are symptomatic of the wound in the Force. You are a breach that must be closed. You transmit your pain, your suffering through the Force. Within you we see something worse than merely the teachings of the Sith. What you carry may mean the death of the Force and the death of the Jedi. Wow. Jest empatyczniejszy niż kiedykolwiek. Trudno, nie wiem co odpowiedzieć. A ja się czuję moc to wyraźnie. So you think. It is not the strength of a Jedi you feel. He's right. It's all the death you've caused to get here. You feed on it, and you grow stronger. You're like Malachor. It's in you, it's what you are now. You must have noticed as you fought across all these planets, killing hundreds, only to become more and more powerful. Why do you think that was? But what's worse is that bonding you have. It hasn't gone away. It's gotten stronger, and the more attachments you form, the more you draw others to you. And that is why you are a threat to us all. Zagrożeniem? What if other Jedi went to war as you did, suffered the same events, and emerged as you did? What if there was a crucible that trained such Jedi to consume and kill? For you, Malachor was that crucible. What's worse is these Sith that we face. I fear that they have learned the lesson of Malachor all too well. It is what allows them to prey on Force users, to become stronger when Force sensitives are near. Somehow they have learned their hunger from you.
And so you have brought about the end of the Jedi, and perhaps all the knowledge of the Force. But it is of no consequence. Your ability to make such connections, such bonds so easily are why you cannot remain. No, czyżby Kreia miała się włączyć do rozmowy? Visas? And so you wait, as a shadow. Yes, we are alike that way, blinded one. I would have thought you would walk with him amongst the Jedi, but that is not the way of the Sith, is it? Do not speak to me of the ways of the Sith. You, of all of us, have no conception of what it means to be Sith. You are a threat to living creatures and all who feel the Force. You will lead the Sith here, and that we cannot allow. Our judgment before remains. Exile. You must leave. And you must leave without your tie to the Force. It is a punishment reserved for only a few, and only when necessary. But we have the power to cut you off from the Force, and it must be done. Ej! Forgive us, but it is necessary. Dobra, no trudno, gramy dobrą postacią, niech im będzie, chociaż osobiście się z tym nie zgadzam. Jeśli to wasz obowiązek, to akceptuję moją karę. Do not be afraid. You shall feel no pain, but this must be done. As long as you feel the Force, you are a danger to those around you. Kreia oczywiście wejdzie. Enough! Step away from him. What? Step away! He has brought truth, and you condemn it? The arrogance! You will not harm him. You will not harm him ever again. I thought you had died in the Mandalorian Wars. Die? No. Became stronger. Yes. Is this your new master, Exile? If so, then you follow Revan's path. Her teachings will cause you to fall as surely as he did. She is difficult to see. She's like a shadow of the exile. We sought to lure the Sith out, and now they have come to us. How could you ever hope to know the threat you face when you have never walked in the dark places of the galaxy, faced war and death on such a scale? If you had traveled far enough, rather than waiting for the echo to reach you, perhaps you would have seen it for what it was. Did you not hear its call on Dantooine Vrook, on its scarred surface, and in the minds of the settlers? I have endured your corruption of my other students. You shall not have this one. And you, Kavar, so close to the call of Daxan, tell me, did you not feel what poured from the moon, what had taken place there? And Zezkael, to hide upon Nar Shaddaa, yet blind yourself to all that happens there. So close to understanding the Force. So close to giving it up. There is a place in the galaxy where the dark side of the Force runs strong. It is something of the Sith, but it was fueled by war. It corrupts all that walks on its surface, drowns them in the power of the dark side. It corrupts all life, and it feeds on death. Revan knew the power of such places, and the power in making them. They can be used to break the will of others, of Jedi, promising them power and turning them to the dark side. Did you never wonder how Revan corrupted so many of the Jedi, so much of the Republic, so quickly? The Mandalorian Wars were a series of massacres that masked another war, a war of conversion, culminating in a final atrocity that no Jedi could walk away from, save one. And that is what I sought to understand. How one could turn away from such power, give up the Force, and still live. But I see what happened now. It is because you were afraid. As you would pass judgment on him, I have come to pass judgment on you all. Do you wish to feel the teachings born of the Mandalorian Wars? Of all tragedies that scream across the galaxy? Let me show you. You, who have forever seen the galaxy through the Force. See it through the eyes of the exile. No nie, może ich zabiłaś.
Nie, rzeczy się wydarzyły. You. Oh, yes. At last, you see. I am one of the Sith, it is true. I must answer for my actions, and it is my wish that only Atris hear my answers. What are we gonna do? If we don't stop her, then everyone, everywhere, they're gonna lose their lives. Soon your ship will come, my master. I will bring him before you, but I will not let you have him. Soon your ship shall come from that which made you. I know you can hear me. I have always known. It is why I followed you. I have destroyed planets for you, General. But now, this once, if we could save something in this galaxy. I need to do this, or I will die inside, like I died at Malachor 5. Wstawaj, Red. Uzyskałeś nową moc jasnej strony mocy. Oświecenie mocą. Dodam wpis do dziennika. Zaginięcie. Znalazłeś mistrzów Jedi i dowiedziałeś się, dlaczego cię wygnali. Gdy poczuli się zagrożeni, odkrywając twoją więź z mocą, zagrozili ci jej pozbawieniem, ale przybyła Krei i powaliła ich. W czasie, kiedy dochodziłeś do siebie, ona odeszła na Tilos szukać Atris. No proszę. Niezłe jaja się robią, prawda? Ale w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć, pa!